Cześć wszystkim, witam po małej przerwie na moim kanale. Chciałem dzisiaj podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, które mam na pewien ważny, uważam, temat odnośnie honoru. Przez ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w moim życiu, znowu przypomniałem sobie, czym tak naprawdę honor powinien być. Oczywiście zawsze o tym wiem, ale czasami sytuacje powodują, że przypominamy sobie o tych najważniejszych rzeczach i chciałbym poruszyć ten temat dzisiaj z Wami oraz chciałbym się odnieść do kultury samurajów w Japonii, która również jakby była wzorem honoru. Więc zaczynajmy. Zacznę od samej kultury Japonii i samurajów. Oczywiście nie jestem w stanie wytłumaczyć Wam w ciągu jednego filmu, czym charakteryzuje się japońska kultura i jak to jest być Japończykiem, bo no, najbliżej, gdzie można być, to poznać Japończyka i zrozumieć jego tok myślenia, co zajmuje bardzo dużo czasu i nie każdy jest do tego zdolny. Ja tą przyjemność miałem, no ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj chciałem porozmawiać o honorze. Jako, że ja sam trenuję karate i uczestniczę w różnego rodzaju walkach, które są, wiadomo, turniejowymi walkami w zasadzie głównie. Nie liczę tych na treningach, ponieważ to jest koleżeńskie pojedynki. To w dawnej Japonii pojedynek dwóch mężczyzn, samurajów, był czymś honorowym. Jest to dokładnie taka sama sytuacja jak w chwili obecnej. My walczymy na takich turniejach i nie tylko w karate, mówię oczywiście, w każdym innym sporcie. Każdy, każde takie zawody, sport charakteryzuje się tym, że jednak wszyscy jesteśmy na równych warunkach. Każdy podchodzi do tego zadania tak samo i góruje ten, który ma lepsze umiejętności. W Japonii również tak było. Każdy wojownik, stawając naprzeciwko siebie, miał miecz, swoje zdolności, swojego ducha walki i ginął lub wygrywał honorowo. Może się to wydawać trochę dziwne w obecnych czasach, ginąć honorowo, ale tak było. Nie było większego honoru niż śmierć w pojedynku lub oczywiście pozostanie przy życiu, wygrywając te pojedynki. Tak czy inaczej była to honorowa kwestia. Tym symbolizowali się prawdziwi wojownicy i to jest bardzo ważne, ponieważ yy, sami Japończycy uważają wiele rzeczy za niehonorowych. To znaczy, gdy taki samuraj był wynajmowany przez swojego szoguna dla tego, by wziął udział w jakimś zadaniu, wykonał coś bardzo trudnego lub rozwiązał jakiś problem, strasznym brakiem honoru było to, gdy ktoś zranił bądź zabił kobietę czy dziecko. Tego się nie robiło. Prawdziwi wojownicy tego nie robili, ponieważ no, jest to poniżej czegokolwiek. To pokazuje swoją słabość. Atakowanie kogoś, kto nie potrafi się obronić lub jest słabszy od ciebie, było straszną ujmą na honorze i jest niedopuszczalne po prostu. O czym warto powiedzieć w dzisiejszych czasach, ponieważ wielu ludzi chyba o tym zapomina, wykorzystując tą sytuację w domowym ognisku i znęcając się nad swoimi bliskimi. Mimo, że są to dwa odległe czasy, to jest Japonia dawno temu, 500, 700 lat temu i więcej, a to są obecne czasy, to jednak honor pozostaje taki sam, niezmienny. I myślę, że o tym warto jest powiedzieć. Standardowy obywatel Japonii, zwykły Japończyk, rolnik, jakiś ubogi człowiek, nie miał powodu, by obawiać się samuraja. Gdy taka osoba przychodziła, budziła ogólny respekt i szacunek, ponieważ wiedzieli, że nie podniesie na nich ręki lub ich obroni. Bali się tylko ci, którzy mieli coś na sumieniu i mieli powody, ponieważ byli to bardzo dobrze przeszkoleni wojownicy. Nie każdy zostawał samurajem, wielu polegało dużo wcześniej w młodych latach lub nie przechodziło po prostu szkolenia. Co charakteryzowało Japończyków i czemu tak bardzo budzili szacunek? E,
Kto nie jest obeznany ze słowem nihilizm, to odsyłam do słownika, bo nie będziemy teraz tego tu tłumaczyć. Ale ważnym jest, by powiedzieć, że charakteryzował ich prawie nihilizm. Co mam na myśli mówiąc prawie? Otóż japoński samuraj był kimś pomiędzy społeczeństwem a prawem. Rządy Japonii i władze Japonii nigdy nie za bardzo lubiała samurajów, ponieważ byli oni tak jakby ponad prawem. Oni ich wynajmowali oczywiście, ponieważ przez ich umiejętności, ale nigdy nie dopuścili ich do polityki i nigdy nie dopuścili ich do rządzenia w żadnym stopniu. Zawsze zrzucali ich na niższy szczebel, jako tych, co wykonują czyjeś polecenia, ponieważ się ich obawiali. Natomiast lud Japonii był zadowolony z ich działania, ponieważ bronił ludności, nie bacząc na politykę. Nie było czegoś takiego, że ten pracodawca wysyłał go, no masz zniszczyć tą wioskę i pozabijać tam ludzi. On nie wykona czegoś takiego. Nieważne jaki jest ustrój polityczny w kraju, a w Japonii zmieniał się kilkukrotnie i częste wojny klanów i walka o władzę była tam od zawsze, więc to miało ogromne znaczenie. Dlatego mówię, że był kimś pomiędzy. Ponad ludźmi i ponad prawem, ponad rządzącymi, ale jednak między. I czemu ten nihilizm wspominam? Ponieważ samuraj, pomimo że był wyszkolony, był niesamowity, był doświadczony, wiedział jak rozwiązywać problemy siłowo bądź niesiłowo, musiał być kimś, kto zawsze kontrolował swoje emocje, kto nigdy się nie wywyższał, był skromny, ale honorowy. Jest to postawa, której w obecnych czasach bardzo rzadko się uświadczy, praktycznie wcale. U ludzi nie ma czegoś takiego, ponieważ wszyscy są albo polityczni, albo całkowicie niepolityczni, wręcz wrogo nastawieni, albo są całkowitymi odludkami, nie kontaktującymi się ze światem, albo są całkowicie otwarci dla świata. Nie ma kogoś takiego, kto by łączył te rzeczy ze sobą, a samuraj taką osobą był. Co najważniejsze, jego oddanie było do kraju, do ziemi, na której się urodził. Samuraj traktował Japonię samą w sobie jako dobro najwyższe. Kraj, całościowo, naturę, drzewa, zwierzęta, wszystko było tak samo postrzegane, tak samo ważne. Był oddany swojej ojczyźnie. Nieważne, kto zarządzał, kto gdzie pracował, to nie miało znaczenia. On miał strzec wszystkich i wszystkiego, by wszystko ze sobą współgrało. To jest postawa, o której warto również powiedzieć, ponieważ pomimo tego, że już reprezentowali sobą honor, to również dbali o swoją ojczyznę jako dobro najwyższe. Byli tak bardzo oddani swojemu krajowi, że w Japonii jest takie powiedzenie, że samuraj, który 7 razy nie zmienił swojego pana, to tak naprawdę nie samuraj. Odnosiło się to również do kodeksu Bushido, ponieważ było tam zapisane, iż samuraj musi mieć pana, tak? To jest coś, co on musi robić, musi wykonywać zadania. Y, Oczywiście nie było to zapisane z początku, ponieważ kodeks Bushido był ustny, natomiast była to jedna z reguł, które obowiązywały i dlatego zmieniali. Podróżowali po całym kraju, bo pomagać wszystkim. Oczywiście dostawali pieniądze za tę pracę, no jakoś musieli żyć, ale nie podejmowali się zadań, których no nie chcieli wykonać. To znaczy, nie mogli odmówić oczywiście swojemu szogunowi w żaden sposób, albo panu feudalnemu. Nie było takiej możliwości. A gdy to już zrobili, to stawali się tak zwanymi roninami, czyli samurajami na wygnaniu, bez przywilejów, ściganych prawem. Więc niestety takie sytuacje miały miejsce, gdy nie chciał ktoś wykonać jakiegoś polecenia. A że niestety władze były strasznie polityczne, zawsze, wszędzie, w każdym kraju, to gdy ktoś się komuś nie spodobał, to po prostu wyrzucano go na margines. Ale to nie zabijało ich ducha. Legendy, wiele historii niesamowitych zresztą, tyczy się właśnie Roninów, czyli samurajów na wygnaniu. Więc ojczyzna jako dobro najwyższe, podróżowali, pomagali ludziom,
No, niesamowita postawa, naprawdę, której teraz ze świeczką szukać. Chciałem również się odnieść do czegoś, co jest chyba najbardziej znanym aspektem, jeśli chodzi o popkulturę i samurajów. Oprócz mieczy, no to chodzi o śmierć, tak? O rytualne samobójstwo, seppuku. Było również harakiri, ale to też kobiety robiły. I śmierć honorową przez ścięcie również. E, Czemu śmierć i dlaczego była honorowa? Spotykałem się wiele razy z opinią, że to głupota, że marnotrawstwo, że to niemożliwe, żeby tak robić i po co. Otóż w tym momencie właśnie to, o czym wspominam cały czas, ten nihilizm miał miejsce, ponieważ samuraj, będąc świadomy swoich umiejętności, tego jak dobry jest, że potrafi wszystkich pokonać, a im lepszy, tym wyższy szczebel w hierarchii, to pomimo wszystko musiał wiedzieć, że jest tylko zwykłym śmiertelnikiem i śmierć była swego rodzaju przypomnieniem mu o tym, że gdy zachował się niehonorowo, gdy splamił swój honor lub zrobił coś, co jest sprzeczne z ich kodeksem lub sposobem życia, miał odebrać sobie to życie sam, by pamiętać, że on też jest tylko śmiertelnikiem. To nie miał być akt poświęcenia. To był akt przypomnienia, że jest się dalej człowiekiem i jest się częścią tego kraju, z którego się pochodzi, w którym w jednej chwili możesz być, a w drugiej nie być. Oni nie myśleli o śmierci jako celu, do którego muszą dążyć. Nie. Śmierć była swego rodzaju pamiątką po człowieczeństwie. I honorowa śmierć również przez ścięcie, gdy jednak samuraj okazał się honorowy do samego końca, lecz na przykład politycznie chcieli się go pozbyć, to podczas ceremonii takiej specjalnej osoba klękała i inny ścinał mu głowę, by skrócić jego cierpienie do minimum. Było to tak zwana honorowa śmierć, z czym ja bym się osobiście kłócił, ponieważ ścinanie polityczne ludzi, którzy są niewygodni, nie można nazwać honorowym. No tak, ale jeśli chodzi o samo zabójstwo samego siebie, no to jednak to była forma przypomnienia tego, że jest się częścią tego świata i nie uciekniesz od tego. Pomimo, że możesz być ponad wszystkimi, zawsze będziesz tylko człowiekiem i już. I to była ta główna myśl przewodnia, gdy to zostało ujednolicone, powiedzmy. Więc kończąc ten dzisiaj długi filmik, chciałem tylko przyrównać to do czegoś, o czym w tym kraju, w Polsce już niestety zapomina się ostatnio. Było takie kiedyś powiedzenie Bóg, honor, ojczyzna, co w tym momencie dla mnie charakteryzuje głównie właśnie samurajów tamtej epoki w Japonii, ponieważ bóstw mieli dużo i warto się pomodlić było do każdego, ponieważ nigdy nie wiesz, który będzie pomocny. No taka była wtedy tam wiara. Honor, jak już tłumaczyłem, prawdziwi mężczyźni, nie podnoszący nigdy ręki na nikogo słabszego. I ojczyzna, która była zawsze na pierwszym miejscu. Te trzy cechy, o których teraz się już nie pamięta, albo specjalnie się zapomina lub nie zwraca na nie uwagi, gdybyśmy wszyscy ich przestrzegali, to świat byłby lepszym miejscem. Więc dziękuję Wam wszystkim bardzo za cierpliwość dzisiaj i miłego dzionka.